Witajcie w mojej kuchni. Za oknem sobotni, niezbyt pogodny poranek, ale jest ciepło i to jest najważniejsze. Czasy stały się już na tyle przyjazne dla ludzi, że można się w więcej niż 2 osoby na zewnątrz spotkać. Nawet całkiem spora grupka tych ludzi może się już razem zetknąć i prawo nam tego nie zabrania i bardzo dobrze. Zamierzam z tego skorzystać. Takie spotkanie niedługo będzie. Będzie miało charakter trochę słowiański, może nawet bardziej niż trochę. I chciałbym na to spotkanie zabrać ze sobą wyrób, który będzie w klimatach słowiańskich. No oczywiście z pewnymi zastrzeżeniami. Ja się nie cofnę kilka tysięcy lat wcześniej, żeby skorzystać z tych surowców, które wtedy były dostępne. Surowce dostępne dzisiaj jednak są inne. Jedne bardziej, drugie mniej. Ja tutaj mam wieprzowinę. Łopatka 4,5 kg i 3 kg boczku. Dzisiejsze świnie do dawnych mają na pewno bardzo bardzo mało wspólnego mają z tymi dawnymi. Może dzikowi byłoby bliżej. Chociaż świnia hodowlana na naszych ziemiach już kilka tysięcy lat temu zagościła, więc była. Ja korzystam z mięsa współczesnego, bo do innego dostępu nie mam. Przyprawy. Przyprawy też mam oczywiście dostępne, kupne handlowe. I pewnie gdybym chciał zdobyć je oryginalne, to musiałbym się zgłosić do mistrza Łuczaja, który potrafi po łąkach chodzić, zbierać dokładnie i jeszcze wie, co zbiera. Ja takiej wiedzy nie mam, chociaż niektóre z tych roślin pewnie bym rozpoznał. Ale są to przyprawy, które wtedy były dostępne na naszych ziemiach i z nich korzystano, więc zwykła sól. Mogłaby to być, myślę, że niewykluczone, że mogłaby to być także sól peklująca, chociaż jej jako takiej wtedy nie znano, ale wiedziano o tym, że sole z niektórych kopalni, z niektórych źródeł dodane do mięsa zachowują kolor tego mięsa. I nie wiedziano dlaczego, ale wiedziano, że tak jest. I można było taką sól zastosować, jeżeli się wiedziało, że sól z tego źródła ma taką właściwość, że kolor mięsa zachowuje, no bo były tam azotany. Teraz już to wiemy, wtedy o tym nie wiedziano, ale znano skutek. Ja tu używam jednak soli zwykłej kamiennej naszej kłodawskiej. Czosnek. Generalnie czosnek pospolity przywędrował na nasze ziemię trochę później. I być może użycie jego by nie było wielkim błędem, bo niektóre z czosnków dzikich też mają cebulki i można byłoby zastosować czosnek pospolity, żeby jako cebulkę właśnie i to nie byłoby wielkie odstępstwo. Ja jednak użyję czosnku niedźwiedziego, który jak najbardziej wtedy był dostępny i rósł dziko po lasach. No ja oczywiście handlowego. Poza tym co mam? Kolendrę i gorczycę. Łyżeczkę kolendry, gorczycę mam podzieloną na 2 części. 2 łyżeczki gorczycy w całości, 1 łyżeczka gorczycy, którą wrzucę do moździerza i rozgniotę, i tak samo 1 łyżeczka jałowca, która razem z tą gorczycą rozgnieciona w moździerzu będzie i dodana. Te wszystkie przyprawy wtedy istniały i były stosowane w naszej kuchni, więc myślę, że nie odbiegam tutaj od założenia. Mam też szklankę wody przygotowanej z łyżeczką miodu, też wtedy był jak najbardziej dostępny. Takie jest moje wyobrażenie kiełbasy słowiańskiej. Ciekawe, czy to tak naprawdę było. Nie jest to żaden przepis skądś tam wyciągnięty z annałów dawnych ksiąg, po prostu moje wyobrażenie, że tak to mogłoby wyglądać. Następnie co teraz? Nóż, będę to wszystko kroił. W drobną kostkę, nie będę dostosował mielenia. I trochę mi to oczywiście zajmie. Pewnie coś będę musiał z tego jeszcze odkroić i odrzucić. Dość sporo będzie fragmentów tłustych w tej kiełbasie, ale tak ma być. No do nadziewania użyję nadziewarki, aczkolwiek w dawnych czasach pewnie robiono to innymi metodami. I ja też taką kiełbasę palcówkę robiłem. Była ona nadziewana bez użycia nadziewarki i jest to oczywiście możliwe. Oszczędzę sobie po prostu trochę teraz czasu i nadziewarki użyję. Wędzenie. Pośrednie. Teoretycznie zimne, ale to będą temperatury trochę wyższe niż dla zimnego wędzenia, które się powinny kształtować
w tym zakresie nie więcej niż do 30 stopni. Ja trochę to przebiję. Postaram się nie przekroczyć 40 stopni po to, żeby nie zachodziły już przemiany w samym mięsie, żeby białka się nie zaczęły ścinać. Będę się starał trzymać poniżej tej granicy, ale też w zdecydowanie wyższej temperaturze niż standardowe wędzenie zimne. I to tyle. Wystarczy gadania, działam, a potem zobaczymy, jaki efekt z tego wyszedł. Kilka tysięcy ciachnięć noża później. Na zewnątrz pogoda się poprawiła. Ja mam mięsko pokrojone. Boczek pokroiłem z całym dobrodziejstwem, tak jak był, ale z łopatki całkiem sporo wyciąłem różnego rodzaju błon i innych rzeczy, które na pewno w tego typu wędlinie dałoby się na zębie wyczuć i nie chciałem tego w mięsie pozostawić. Teraz dodam przyprawy. Ja chyba nie powiedziałem ilości jeszcze. Czosnek niedźwiedzi 3 do 5 łyżeczek, w zależności od tego, jak on jest świeży i jak intensywnie pachnie. Jak jest dobrej jakości, powinno wystarczyć 3. Jeżeli jest mniej intensywny, pewnie 5, żeby w ogóle go można było w tym wyczuć. Soli 130 gramów przygotowałem około. Powinienem w zasadzie odliczyć to, co tutaj odkroiłem, bo przyjmowałem to na masę całkowitą po 17 gramów na kilogram. Ale i gdybym to robił na gorąco, wędził, na pewno tak bym zrobił. W związku z tym, że będzie to wędzenie takie pośrednie, można powiedzieć, prawie zimne i wędlina będzie raczej podsuszana, więc nie stosuję soli peklującej, więc ta odrobina soli więcej trochę wędlinę przesoli, ale też zapewni jej większe bezpieczeństwo. To muszę rozetrzeć. Pozostałe składniki po prostu rozsypać. Kolendra, gorczyca biała. Można dać gorczycę czarną, ona jest bardziej chrzanowa, a chrzan też był taką przyprawą, którą wtedy jak najbardziej często do różnego rodzaju jadła używano. Rozgniotę dodam też tą wodę z miodem. Wymieszam, potem na kilka godzin to pozostawię, niech to się razem wszystko połączy i przygotuję się w tym czasie do nadziewania. Jeszcze dzisiaj rozpocznę to wędzenie. Będę robił w 2 etapach, na pewno trochę dzisiaj, trochę jutro, a potem będę podsuszał. A zobaczymy, co będzie dalej.
Wychłuwam każde pętko. Wieszam, żeby ociekło. Jak wstępnie obecnie dosuszam wędzarnię. Po paru godzinach przenoszę do starej wędzarni, której używam do zimnych wędzeń. Po pierwszym cyklu, około 8 godzin. Zaczynam cykl drugi. Po drugim cyklu gotowe. Ponownie przenoszę do nowej wędzarni, bo lepiej utrzymuje temperaturę. Suszę do następnego dnia. Pięknie wędzonką pachnie. Nie wiem, czy to widać, jak wygląda, ale spróbować trzeba. Porządna, zimno wędzona, pyszna kiełbaska. Jeszcze musi parę dni w chłodnej spiżarni powisieć, żeby do końca dojrzeć, ale już jest naprawdę bardzo smaczna. Można i tak. Zapraszam na kolejne odcinki. Jak się podobało, dajcie łapkę w górę i do zobaczenia. Smacznego Wam życzę. Na razie. Zapraszam, wpadnijcie na zakupy do mojego sklepu. Znajdziecie tutaj takie rzeczy jak wędzarnie i generatory dymu, szynkowary, sprzęt dla winiarzy, sprzęt i surowce dla piwowarów, inne akcesoria do wyrobów domowych oraz unikatowe tematyczne koszulki i literatura dla pasjonatów. Zapraszam!